Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na luty. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończę informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Na moim kanale są już czytania noworoczne, tutaj gdzieś je na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie, więc zachęcam do sprawdzania. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie można wyciągnąć średnią z obu czytań. Lwy, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na luty. Karta Króla Mieczy. Taki rozważny dyplomata, który dużo rozumem działa, rozumowo, a nie emocjonalnie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Przychodzi do Was dwójka buław, czyli albo rozdroże, albo komfort, o który należy zawalczyć. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta kapłanki, czyli jakaś kobieta, być może matka lub siostra, mogą nie być wspierające. Ale to zaraz, niech ja rozłożę całość. Jak Wy się przedstawiacie w lutym? A Wy pokazujecie się jako karta kochanków i to całkiem nieźle, bo ona mogłaby właśnie pokazywać kogoś, kto umie podjąć decyzję, albo kogoś, kto jest taki, jakby to powiedzieć, złożony do kupy, pozbierany. Mam nadzieję, że rozumiecie. Jaka będzie dla Was rada? W Radzie jest 10 kielichów, czyli karta rodziny. W ogóle uwielbiam tę kartę w tej talii, ale to zaraz. I czego raczej nie robić, czego unikać? Tu jest 4 buław i rycerz buław z przełożenia. No, nieźle. Pojawiło się sporo buław i to nawet nieźle, dlatego że buławy to jest Wasz trygon. Trygon ognia, który właśnie przedstawia barana, lwa lub strzelca. Ale w ogóle mi się wydaje, że to będzie znaczący miesiąc podejmowania decyzji i działania. Natomiast zacznijmy właśnie od tego, że z przełożenia jest rycerz buław, który właśnie przedstawia trygon ognia bardzo dobrze, ale on tutaj w negatywie może być taki rozjuszony, w gorącej wodzie kąpany, nie umiejący się skupić, poganiający. Ewentualnie jest to informacja, że raczej będzie to bardzo intensywny miesiąc. I teraz ja mam wrażenie, że właśnie nad tymi wszystkimi emocjami, nad tymi wyzwaniami tego miesiąca należałoby zapanować. Mam wrażenie, że wszystko będzie się bardzo szybko działo i w ogóle pewne decyzje trzeba podjąć właśnie bardzo szybko, ale
właśnie nie pod wpływem emocji lub nacisku innych, ale bardzo w taki sposób przemyślany, rozumowy i spokojny. W ogóle mam wrażenie, że otoczenie jest dosyć rozjuszone, ale wy nawet nie to, że działacie kojąco, tylko umiecie się w takiej rozjuszonej sytuacji, czy w takim otoczeniu buńczucznym całkiem nieźle odnaleźć. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was Król Mieczy i Król Mieczy jest właśnie osobą taką bardzo rozumowo podchodzącą do otoczenia, do rzeczywistości. Jest to dyplomata, który na chłodno sobie analizuje, jest zawsze przygotowany i jest w ogóle bardzo mądry. On tutaj dużo analizuje i wyciąga wniosków i no właśnie tego wymaga od was ten miesiąc, ale w ogóle szczerze mówiąc wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie radzicie właśnie z tym rycerzem buław, czyli powiedzmy taką dynamiczną stroną tego miesiąca. Tutaj na pewno ratuje was spokój, opanowanie, dyplomacja i w ogóle wydaje mi się, że w tym miesiącu będzie dużo do rozmawiania, negocjowania, załatwiania. I teraz zobaczcie, przychodzi do was karta dwójki buław, a jest to karta bycia na rozdrożu i karta podejmowania decyzji. Coś na zasadzie, czy ryzykować, czy raczej zostać w strefie komfortu. Czy zmieniać, czy zostawiać. Czy inwestować, czy raczej odłożyć to na później. To jest jedna rzecz, więc tutaj być może część z was stoi przed pewną zagwozdką i dosyć szybko należałoby się decydować. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że dwójka buław to też jest, słuchajcie, karta komfortu i wydaje mi się, że o ten komfort w tym miesiącu chcecie bardzo walczyć, o komfort swojego życia. Być może rozmyślacie na temat remontu mieszkania, czy w ogóle zmiany miejsca zamieszkania. Dwójka buław też sprzyja asertywności, która niewątpliwie w tym miesiącu bardzo wam się przyda i widzę, że was raczej cechuje. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta kapłanki czy arcykapłanki, papieżycy, która tutaj akurat pokazuje zielarkę i bardzo mi się to podoba, ale ona z reguły mogłaby mówić o matce, o siostrze, o teściowej i mam wrażenie, że wyżej wymienione osoby, ewentualnie to też może być przedstawicielka trygonu Ziemi, czyli byk, panna, koziorożec, to te właśnie wyżej wymienione osoby lub znaki mogą być niewspierające, niesprzyjające i wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim od was zależy to, czy sobie coś wynegocjujecie, czy podejmiecie decyzję, czy rzeczywiście będziecie umieli, czy umiało odciąć się od emocji osób niewspierających i popędzających, których może być całkiem sporo. I szczerze, to nie jest tak, że was straszę, ale myślę, że są to dosyć cenne wskazówki, bo pamiętajcie, że tarot to nie wyrocznia, ale robimy go też po to, żeby ewentualnie móc się na coś przygotować lub przed czymś przestrzec. Też sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych. Momento. I teraz tak, zobaczcie. Wy pokazujecie się jako karta kochanków i ona właśnie mogłaby mówić o podejmowaniu decyzji, ale też w ogóle o tym, że pokazujecie się jako osoby, które są właśnie tak jakby zwarte, które są tak jakby poskładane, które umieją, powiedzmy, postawić na swoim, umieją postawić na jedną kartę i gdzieś tutaj tak naprawdę po prostu zaryzykować i iść za tym ryzykiem. Zastanawiam się, czy rzeczywiście stoicie przed koniecznością lub chęcią podejmowania decyzji, ale też bym właśnie powiedział, że lwy, nawet jeśli otoczenie jest wymagające, a jest, to wy przedstawiacie się jako ktoś, jako osoby raczej takie opanowane lub osoby, które nie pozwalają się popędzać i wychodzą z założenia, że wcale nie ma potrzeby tak bardzo emocjonalnie podchodzić do spraw dziejących się w tym miesiącu. Zobaczcie, w Radzie jest dla was jedna z moich ulubionych kart w tej talii.
jest przepiękna. Tutaj pokazuje rodzinę lub przyjaciół, małe dziecko i rzeczywiście jakieś piękne drzewo, którego korzenie sięgają wody, i jest to karta, która mogłaby mówić o rodzinie, przyjaciołach i bliskich. I rzeczywiście kontakt z najbliższymi osobami ma Wam tutaj dawać ukojenie, spokój, radość. Wybaczcie. Ale też, słuchajcie, jest informacja, żeby właśnie cieszyć się, żeby radować i robić coś dla siebie. Jeśli mają być tutaj rzeczywiście ważne, życiowe, takie przełomowe decyzje do podjęcia, to mają one być w zgodzie z Waszym systemem wartości i ku temu, aby Wam i Waszym bliskim było dobrze, po prostu. Tutaj przede wszystkim mam wrażenie, że takie bliskie relacje dają Wam ogromne uziemienie, ukojenie i w to trzeba inwestować. Po prostu w ogóle też wracać do korzeni, czyli tam, gdzie mieszkają rodzice, babcie, dziadkowie i tak dalej. Być może nawet za miasto, bo to będzie Was tak jakby odwracało od takiego codziennego przebodźcowania. Czego nie robić, czego unikać? Karta 4 buław, która tutaj pokazuje tańczącą parę, pewnie jakiegoś kujawiaka. I ta karta mówi o tym, żeby nie wzbraniać się przed spełnianiem swoich pragnień i potrzeb, nawet jeśli są związane z ryzykiem. Wyjść po prostu z takiego założenia, że żyję raz, mam tylko jedną szansę, nie wiem ile będzie ten mój spacer po ziemi wynosił, więc wypadałoby już spędzić właśnie ten spacer, po prostu ciesząc się, ewentualnie zmierzając w stronę, w którą chcę, po prostu. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i jaka będzie dla Was ogólna energia. Tutaj jest karta Asa Mieczy, którego szczerze mówiąc lubię najbardziej ze wszystkich asów. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w związku. Paź kielichów. Nieźle. Dobry czas, zwłaszcza do poznawania nowych osób. Jak Wy się przedstawiacie w tym zakresie w lutym? Dziewiątka kielichów. Radosna, zadowolona syrena, która robi sobie przyjemności i też pozwala innym adorować siebie. Rada dla Was. As kielichów, pięknie, słuchajcie, już drugi as. Czego nie robić, czego unikać? Rycerz monet i dwójka monet z przełożenia. No ciekawe, zobaczcie, te dwa asy tutaj się pojawiły, ale też sporo kielichów i monet. Kielichy to w ogóle emocjonalność, a monety to trygon ziemi. I teraz tak, zacznijmy od tego, że dla związków z przełożenia dwójka monet może mówić o balansie, więc tutaj raczej w tym miesiącu będzie spokojnie i też mi się wydaje, że zastanawiacie się, czy razem nie zainwestować w coś pieniędzy. Ewentualnie tak jakby liczycie, kto ile zainwestuje, kto się zaangażuje w jaką stronę danego projektu, a kto w inną i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe i dwójka monet na pewno mówi o żonglowaniu wyborami. I teraz tak,
Możecie mieć też do czynienia z kimś, kto dużo wymaga, a mało z siebie daje i wydaje mi się, że tutaj działacie na zasadzie wzajemności. Tyle, ile dostajecie, tyle z siebie dajecie. Jeśli chodzi o single, to dla Was dwójka monet z przełożenia mogłaby mówić po pierwsze o powrocie na przykład jakiejś dobrej karmy, dlatego że jest to również karta karmy, ale w ogóle mi się wydaje, że to żonglowanie wyborami jest związane z tym, że będzie dosyć dużo adoratorów dookoła, adoratorek, albo w ogóle osób. Mam wrażenie, że dużo okazji do spotkań towarzyskich i tutaj też mocno się zastanawiacie, czy próbować, czy iść z kimś na randkę, czy raczej sobie odpuścić, na razie się skupić na przykład na nauce czy sprawach zawodowych, a miłości i powiedzmy romanse to powiedzmy od wiosny na przykład. Zobaczcie, as mieczy dla związków w ogólnej energii mówi o nowym początku, nowej komunikacji, która niewątpliwie jest tutaj potrzebna, ale dla związków, które powiedzmy nie straciły tej komunikacji, bo nie było jakiegoś rozwodu czy powiedzmy separacji, chodzi tutaj o to, że trzeba inaczej komunikować się aniżeli do tej pory. Reguła wzajemności. Jeśli ktoś powiedzmy jest zazdrosny, a ma dużo swoich spraw i nie mówi, gdzie na przykład wychodzi z linka i tak dalej, róbcie to samo. W ogólnej energii dla singli as mieczy mówi o początku nowej komunikacji, czyli chodzi tutaj najpewniej o to, że będzie dosyć dużo nowych osób w Waszym otoczeniu. Być może również poznanych w internecie. Też bym powiedział, że tutaj należałoby się odciąć od takiego modelu, schematu, klucza, którym do tej pory podążaliście, jeśli chodzi o randki. Być może wybierać na podstawie tych porażek w przyszłości zupełnie inne osoby do randkowania. Zobaczcie, partner lub partnerka pokazują się jako paź kielichów i on jest osobą, która zabiega, stara się, próbuje. Nie do końca jest dojrzały emocjonalnie. Momentami nie wie, czego chce, ale jak widzi, że Wy się wycofujecie, to jak najbardziej zabiega. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że Wasza druga połówka może mieć w tym miesiącu skłonności, powiedzmy, do, jakby to powiedzieć, spędzania tak jakby czasu w gronie swoich tylko i wyłącznie znajomych, ale też przy okazji gdzieś próbując na przykład być zazdrosnym o Was. I tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, reguła wzajemności. Jeśli chodzi o single, to przychodzi do Was paź kielichów, czyli nowa relacja. Jest to dosłownie karta pokazująca jakąś nową osobę w Waszym życiu, kogoś, kto stara się o Wasze względy, kogoś, kto być może sprawi, że się zauroczycie, więc jeśli macie ochotę, to jak najbardziej wykorzystajcie te szanse. W ogóle tutaj też widzę sporo okazji do spotkań towarzyskich. Momento. Zobaczcie, Wy w związkach pokazujecie się jako 9 kielichów. Taka radosna syrena, która huśta się na huśtawce i jest to karta robienia sobie dobrze, zabawy, przyjemności. O co chodzi? Mam wrażenie, że nie dogadzacie tylko i wyłącznie innym, zapominając o swoich potrzebach. Wręcz przeciwnie. Pozwalacie siebie adorować, być może nawet momentami wywołujecie lekką zazdrość i powiedziałbym, że macie tutaj też dosyć dużo spotkań towarzyskich i niekoniecznie czujecie, że musicie się z tego powodu tłumaczyć. Co jest ważne, dlatego że każdy musi mieć swoją przestrzeń. Single, Wy przedstawiacie się jako 9 kielichów, no i jak najbardziej właśnie jest to karta robienia sobie dobrze, zabawy, przyjemności. I myślę, że od tych spotkań towarzyskich, od randek i brylowania w towarzystwie oraz flirtowania raczej nie stronicie. Myślę, że
daje Wam to ogromną radość i przyjemność. I wiecie też doskonale o tym, że powiedzmy jedna randka czy pisanie z kimś w internecie to jeszcze nie jest początek nowego związku, tylko tak z przymrużeniem oka patrzycie. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest as kielichów, czyli karta tak jakby wybaczenia, pogodzenia się, dojścia do porozumienia, ewentualnie. Jeśli mają być tutaj ważne rozmowy lub ważne inwestycje wspólne być odbywane, to należy to zrobić z humorem, z żartem, sposobem, dlatego że mam wrażenie, że macie do czynienia z osobami takimi nie do końca stabilnymi emocjonalnie momentami i tutaj powiedzmy, że jesteście dzięki temu na pozycji wygranej czy korzystniejszej, dlatego że to Wy macie właśnie ten czar, ten sposób znacie. Na pewno też nie obiecywać sobie czegoś po spożywaniu trunków. W Radzie dla singli karta asa kielichów. Spróbować w nowej relacji, otworzyć się, dać się zaprosić na randkę, albo wyjść poza ramy i kogoś zaprosić, zwłaszcza jeśli to kobieta chce zaprosić na przykład powiedzmy mężczyznę, ale obawia się, bo przecież to powinno być na odwrót. Tutaj jakieś konwenanse odrzucić. A z kielichów raczej korzystać z energii, którą przynosi Wam ten miesiąc. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Rycerz monet. Powiedziałbym tak, tutaj mają być jakieś inwestycje lub sprawy finansowe rozgrywane od początku fair, porówno, w sposób kontrolowany i stabilny. Czego nie robić też, słuchajcie, powiedzmy momentami troszeczkę odpuścić, spieranie się na przykład takie z perspektywy ego bardzo, albo zrobienie komuś na złość tylko żeby komuś coś pokazać lub się przyczepić. Powiedziałbym, że ego schować do kieszeni. I czego nie robić, czego unikać dla singli? Rycerz monet. Powiedziałbym tak, być może unikać zalotów osób w pracy, z pracy, być może z uczelni, ze szkoły, ale wydaje mi się, że to jest związane z kimś z pracy. Być może byk, panna, koziorożec, ale też nie bronić do siebie dostępu, tylko po prostu bawić się w tym miesiącu. Co przez to rozumiecie, to już zależy od Was. Na pewno piszcie w komentarzach. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla Was ogólna energia? Karta dziewiątki monet, świetnie. Co do Was przychodzi, co się pojawia, drogie Wy? Dziesiątka mieczy, być może odpuszczenie, ale to zaraz. Co odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, być może jest tak, że lwy troszeczkę są leniwe w tym miesiącu, dlatego że mają ochotę, myślą o urlopach, wyjazdach, wakacjach, jakimś spotkaniom rodzinnym i towarzyskim. Jakieś uroczystości może się tutaj zbliżają i może odkładacie na nie pieniądze. Jak Wy się przedstawiacie? Królowa kielichów. Pięknie. Tutaj znowu rodzina się pokazuje i bezpieczeństwo Wasze oraz najbliższych. Być może właśnie na to zbieracie pieniądze. Albo decyzje mają być podjęte zawodowe ku właśnie zapewnieniu sobie i bliskim stabilizacji. Rada dla Was.
Dwójka buław, karta rozdroża, która była u Was w ogólnej energii. Sprawdźcie ogólne czytanie, jeśli jeszcze nie widzieliście. I czego nie robić, czego unikać. Karta kochanków i koło fortuny z przełożenia. Świetnie. Od razu pokażę, że macie 2 dziesiątki kielichów oraz mieczy. I też w ogóle mi się wydaje, że w tym miesiącu może być oferta bardzo ciekawa dla Was. Być może z zupełnie innej firmy lub działu. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest karta koła fortuny, która niewątpliwie mówi o łucie szczęścia, o tym, że fortuna kołem się toczy i najprawdopodobniej sinusoida idzie w górę. Więc albo będzie odmiana na zasadzie nowej pracy, nowego projektu w innym dziale, albo zainwestowanie pieniędzy, czasu, być może w edukację, ale w ogóle w coś, co ma Wam przynieść nowy etap. Ciekawy jestem, czy jest to zrozumiałe. Powiedzmy, że zbieram pieniądze na to, aby iść na studia albo zrobić jakiś dyplom, przebranżowić się, przeprowadzić na tej zasadzie. Myślę, że raczej pomyślny finansowo miesiąc. Tym bardziej, że zobaczcie, w ogólnej energii jest 9 monet, która pokazuje leśną elficę, która tutaj z pawiem i koszem owoców siedzi w swoim ogrodzie czy lesie, i jest to karta samowystarczalności i poczucia zadowolenia z tego, co macie. To jest takie poczucie, że tyle, ile mam, tyle mi wystarcza. I to wcale nie jest związane z brakiem chęci do rozwoju czy inwestycji pieniędzy. Wręcz przeciwnie. W momencie, gdy umiemy docenić to, co mamy, to będziemy umieli docenić to, co przyjdzie nowego lub to, o co się postaramy. Ale na pewno macie więcej niż mniej. I w ogóle do szczęścia Wam dużo nie potrzeba. Takie mam wrażenie. Zobaczcie, przychodzi do Was 10 mieczy i to może być karta związana z pokonaniem lub powiedzmy, może nie przegraną, ale ja bym powiedział, że z poddaniem się, i być może ktoś rzeczywiście będzie podejmował decyzję o rozstaniu się z obecnym pracodawcą tylko i wyłącznie po to, żeby rozpocząć nowy, korzystny, pełen przygód etap w nowej pracy. 10 mieczy też nie ukrywam, że mówi o tym, że lwy są trochę leniwe momentami w tym miesiącu. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi 10 kielichów i jest to karta rodziny, przyjaciół, takiego wspólnego kokoszenia się i spędzania razem czasu. I myślę, że właśnie tego Wam najbardziej brakuje, w to najbardziej chcecie inwestować pieniądze. Być może w ogóle myślicie o podróżach, ale przy okazji jeszcze chcecie wydać na remont i na przykład być może na nowe auto. I tego mam wrażenie, że jest za dużo. Tutaj trzeba po prostu priorytetyzować i zastanowić się, co będzie bardziej przyszłościowe. Czy pojechać na wakacje, czy zainwestować pieniądze powiedzmy w remont elewacji, czy sypialni na przykład. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako królowa kielichów, która jest bardzo taka empatyczna, ciepła, oddana, kochająca. I w pracy to mogłoby zadziałać momentami negatywnie, dlatego że możecie taką swoją emocjonalnością i dobrocią dużo przyjmować na swoje barki, na przykład obowiązków, co będzie sprawiało, że momentami będziecie mieć poczucie, że jest tego po prostu za dużo, ale tak jak było w ogólnym czytaniu, wydaje mi się, że będziecie umieć nad tym zapanować. W ogóle gdzieś tutaj macie co świętować w tym miesiącu. Czy podwyżkę, awans, czy inwestycje? Piszcie po czasie, co się okazało. W razie jest 2 buław, czyli karta rozdroża, więc podejmować decyzje ku zmianom, ku nowościom, ale też w ogóle ta karta może mówić o tej asertywności i stawianiu granic. Czy jeśli chodzi o szefostwo, które Wam zleca cały czas dodatkowe zadania,
czy o nowych pracowników, którzy waszym kosztem, powiedzmy, odpoczywają, a wy pracujecie za 2 czy 3, no to tutaj zależy od was, ale na pewno te granice trzeba stawiać. Być osobą asertywną i też jeśli jesteście po pracy, to starajcie się jak najmniej czasu spędzać na mailach, na pracy, powiedzmy po pracy, bo to może wpłynąć na relacje z bliskimi. Czego nie robić, czego unikać? I zobaczcie, jest to karta kochanków. I już nawet nie będę mówił o tym, żeby tutaj wzbraniać się przed relacjami kochankowymi w pracy. Ja bym powiedział, żeby nie wzbraniać się przed nowymi wyzwaniami zawodowymi lub edukacyjnymi. Zwłaszcza dla osób, które od jakiegoś czasu pragnęły zmian, ale te zmiany nie nadchodziły. Być może nie trzeba czekać na wiosnę, ale po prostu iść za ciosem. Karta kochanków też jak najbardziej sugeruje o tym, żeby podpisywać jakieś ważne dokumenty w tym miesiącu i nie odkładać tego i nie wywlekać. Podjąć decyzję i podążać za jakimś swoim celem. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Tutaj gdzieś podlinkuję czytania noworoczne, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.